Dzień dobry szanowni państwo, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. To wasz ja, czyli Marek. Będziemy gadać o sznurkach. Z uwagi na to, że sam potrzebuję, chcę sobie zrobić cięciwe. Nakupiłem sznurków, parakord i mikrokord zamówiłem w Militariach, bo była promka i był 30 metrów oryginalnego parakordu. Tego od Wooda było po bodajże 49 zł. Mikrokord zamówiłem, bo potrzebowałem, bo mi się skończyły te cienkie linki odblaskowe. On jest drogi, bo tam jest na tej szpulce, tylko że to mikrokord, cieniutka linka, taka ona tam ma, nie wiem, milimetr, ale ma przeplecione to włókno takie, które odbija światło. To jest dobre wieczorem w obozie. Ja sobie też często zaznaczam jakieś rzeczy, nie? Przywiązuję sobie kawałek takiego czegoś, żeby tam po ciemaku, jak się człowiek rozgląda latarką, a coś jest brązowe, zielone czy coś, to dobrze jak ma taki kawałek, nie? No to ten mikrokord za 30 chyba tam jest 8 metrów, on kosztował 50 parę złotych. To wystarczy na łohoho, nie? I zamówiłem jeszcze dwójkę, pomarańczową, tą co zawsze mam i zawsze używam i jak mi się skończy, to sobie zamawiam następną. Nie pamiętam skąd ja to zamawiałem. I zamówiłem dwójkę czarną. Chcę sobie zrobić głównie do spania na glebie, do wykorzystywania z plandeką 3x3 cięciwe. Od lat ludzie mnie pytają o ten mój system zawieszenia plandeki przy hamaku. Tam on jest z wykorzystaniem małego S-binera. Te S-binery to tam no, są dosyć drogie, ale nie są jakieś tam zatrważająco drogie. A z drugiej strony mam camjama tego aluminiowego, tylko że jak myśmy zamawiali tego camjama lata temu, to chyba Bondo zamawiał i zamówił dla mnie i dla siebie. One kosztowały po 17 zł. I to była cena spoczko, aluminiowy, nie? Bo są jeszcze plastikowe, plastikowych nie kupujcie, bo plastikowe popuszczają sznurek, od zaciągania na tym haczyku się wyżyna rowek za każdym razem, nacina się ten pałąk od plastikowego camjama i niestety jak jest cieńszy sznurek, to za tą blokadkę, ta blokadka jest trochę luźna i przy naciąganiu, przy blokowaniu on potrafi wskakiwać za tą blokadę i się wszystko luzuje, nie? Więc nie polecam mocno plastikowego, mam aluminiowego, ale teraz te aluminiowe kosztują ponad 6 dych za sztukę. No trochę przeginka, moim zdaniem trochę przeginka i trochę mnie to wkurzyło. Oglądałem parę filmów różnych o cięciwach, zastanawiałem się i sobie wymyśliłem, że zrobimy taką, która będzie najbardziej uniwersalna. Właściwie, żeby ją zrobić, trzeba dwa węzły. Prusik to jest jeden w ogóle. Prusik, jeżeli ktoś nie umie, to warto się nauczyć, bo to jest bardzo taki uniwersalny węzeł i pokażę Wam też przy okazji, jak to zrobić. A drugi węzeł to będzie po prostu supeł. A żeby ją później wieszać, już nie potrzeba żadnych węzłów i do tego jest szybko demontowalna, nie potrzebuje żadnych dodatkowych karabinków. No więc oprócz sznurka nie ma właściwie żadnego kosztu. Chcę sobie ją zrobić, chcę przetestować, jak działa, czy to się wszystko sprawdza i mam dla Was propozycję, jeżeli ktoś na przykład sypia na glebie i sobie rozciąga plandekę na przykład na ekspanderach, na tych gumach z haczykami albo na zwykłych linkach, to moim zdaniem warto przemyśleć, czy nie zrobić sobie czegoś takiego, bo ona jest mocno uniwersalna i nie tylko do plandeki, nie tylko na glebę, bo myślę, że warto by było, żeby przemyśleli to też ludzie, którzy używają lekkich namiotów, bo zamiast na kikach trekkingowych będzie można go rozbić jeżeli są pętelki oczywiście. Ja w Lansza nie mam pętelki i też zamierzam tak to wykorzystać chyba w majówkę może. Jeżeli na przykład chcecie chodzić, a nie chcecie zabierać kików trekkingowych. Warto też pomyśleć o takiej cięciwie, jeżeli śpicie w hamaku. Warto też pomyśleć, jeżeli śpicie na glebie, bo po pierwsze jest wygodna, po drugie będzie lekka. Ja ją zważę później, jak wrócę do kanciapy i Wam wrzucę gdzieś tutaj na koniec, ile ona waży, ta cała cięciwa. Może mieć kupę zastosowań. Wymyśliłem, że sobie zrobię więcej węzełków, tych linek na prusikach, na cięciwie, żeby też można było na przykład przyczepić jakieś graty, kubek, czy tam, nie wiem, lampkę, czy lampę naftową, czy co tam chcecie wieszać, czy mieć pod ręką. Będą 3. Środkowy zrobię sobie właśnie z tego mikrokordu, żeby też ją widzieć i żeby, wiecie, nie zapomnieć. Jak mi wystarczy czasu, to jeszcze Wam pokażę 2 rozstawienia fajne plandeki na ziemi. Jedno to jest to, co też dużo ludzi mnie pytało, co wrzuciłem w ostatni biwak 2023, a drugie jest takie fajne, to jest taki zmodyfikowany trochę pług, który zazwyczaj się mocuje gdzieś do drzewa, ale uważam, że też przy posiadaniu cięciwy, jeżeli chcecie w ten sposób spać, jest dużo wygodniej, nie? Bo zamiast mocować się do drzewa, można sobie rozpiąć cięciwę między drzewami i wtedy macie też większe pole manewru, bo ten czubek dachu może być gdziekolwiek. Odbidę, jak go dacie dosyć wysoko, a zrobicie sobie mały ogieniek, to też obleci. Też myślę przyspiesza sprawę, bo jeżeli nie chcecie na przykład budować sobie obozu i się bawić przy tym, no na przykład tam robić sobie rusztowania, szukać gdzieś tam drągów, żeby zrobić sobie ramę. Jeżeli na przykład chcielibyście zrobić sobie taki pług, który zazwyczaj mocuje się do drzewa, to drzewo czasami przeszkadza w wejściu, czasami nie, zależy jaka długa jest linka i tak dalej, to umożliwia, trochę uniezależnia, nie? Od drzewa, bo sobie rozepniecie między 2 drzewami, nawet które są daleko. Ja mam też plan, żeby sobie tą cięciwę zrobić dłuższą, żeby mieć zapas i na grube drzewa, bo trzeba się z tym liczyć, że cięciwa to nie tylko
odległość między drzewami, ale też obwód drzew. Czasami sobie nie zdajemy sprawy, nie? Że jak montujemy na takim średnio grubym drzewie, to tam na przykład jest 1,5 metra. Uważam, że na pewno każdy powinien rozważyć, czy sobie czegoś takiego nie zrobić. Nie? Tym bardziej, że koszty w sumie niewielkie. Nie musi być parakord. Ja sobie zamówiłem parakord, bo chciałem też brązowy, ale może być zwykła linka. Tylko musicie kupić taką linkę, na której nie będą się ślizgać prusiki, bo prusik jest super węzłem, on się sam zaciska, jest regulowany, można go sobie po lince przesuwać, ale z doświadczenia wiem, że wcale to nieprawda, że on się zaciśnie na wszystkim. Dobrze też, jak ten sznurek jest trochę cieńszy niż właśnie ta cięciwa właściwa, tak mi się wydaje, że ta cieńsza linka na grubszej lince się trochę lepiej blokuje i trochę lepiej zaciska. Też mnie wkurzały te stopery plastikowe. Kiedyś miałem i one były dobre, wytrzymywały długo. Później już mi się wytarły, bo tam są takie ząbki, które się blokują. I wymieniłem na nowe, a te nowe się wytarły, cholera, nie wiem, po 2 miesiącach. No to ile tam? 8 wypadów, kurczę, i wytarte, nie? I już się ślizgały i powieje, gdzieś tam powiesicie wieczorem sobie plandekę, czy nad hamakiem, czy na ziemi, napniecie, wszystko jest super. Teraz dmuchnie, patrzycie, flak. Więc zróbmy sobie kawkę i weźmy się za sznurki, co? Czy da się zrobić parę sekund ciekawego filmu z robienia kawy? Mam ketla, to może? No nie ma nic lepszego niż kawa. Nawet jak trochę pada. Będzie nam potrzebny parakord. Z tego zrobimy sobie pętelki, prusiki. Z tego zrobimy środkowo. Tak sobie myślę, czy nie zrobić jeszcze sobie z tej pomarańczowej dwójki. O. I to grosze kosztuje, nie? No bo parakord jest drogi. 50 zł bez grosza. Na 30 metrów to jest złoty 66, tak? Za metr. Drogi jak nieszczęście. Można kupić nieoryginałki tam gdzieś po złotówce czy coś. Ja sobie pomyślałem, dobra, nie kupuję tego dużo. Zobaczymy. Nie wiem, czy jest wytrzymalszy niż podróbki, czy to tylko mit, czy coś. Nie wiem. Nie wiem, ale Wam powiem, jak pęknie. Odporny na warunki atmosferyczne, 550 funtów, czyli dlatego parakord 550, nie? Bo 250 kg na zrywanie, odporny na promienie UV, dobrze się wiąże i ma 7 linek w środku. Można go rozbebeszyć, nie? I w środku są takie małe białe linki. Będzie nam potrzebny nożyk. To sobie weźmiemy moją morkę, bo mam ją akurat na szyi. I co? I zapalniczka, bo nienawidzę nieprzypalonych końcówek, no bo się siepią, kurczę, rozłażą, przypalam. Kupiłem sobie ostatnio z głupoty, to jest ta Imco Triflex, czy jakoś tak się nazywa. Ale brakuje tego klika od Zippo i jest taka w dotyku puszkowata, z takiej blaszki, wiecie, ale pocieszna. Wydaje mi się, że więcej trzyma, dłużej trzyma, przez to, że ma tą taką kapełkę, jak się zamykają, to chyba jest szczelniejsza niż Zippo i wolniej paruje. No, jeszcze ma regulację płomienia. A to tak, dla jaj. Za 8 dych kupiłem. Może wezmę 12 metrów, to tutaj 12 metrów wystarczy. To będzie tak jeszcze z zapasem, nie? 12 metrów parakordu, a tego to na oko, nie? Zrobimy 3 pętle po jednej stronie, 3 pętle po drugiej. Z tej zrobimy na środku. I może jeszcze, z uwagi na to, że ona będzie naciągana też na 2 tych linkach będących na cięciwie, to może z jednej strony 2 pomarańczowe sobie zrobię, to też będzie widać. Ale to tak sobie robię dla wygody, kolory są dowolne i ilość tych pętelek na cięciwie też jest dowolna, ile tam sobie chcecie. Chcecie wieszać więcej sprzętu, to sobie zrobicie więcej. Zawsze można, w każdym momencie można to dołożyć, nie? Dobra, to obetnijmy parakord, obetnijmy sobie te sznurki. To nie jest mój pomysł. Gość się nazywa chyba od tej cięciwy Frank Bush. W ogóle widziałem jakiś rok temu, chyba był jakiś mocna moda się zrobiła na modyfikację i wymyślanie jak najbardziej ultimate ridgeline. A ja pomyślałem sobie, że bez przesady, nie? Z tą masturbacją i wybrałem sobie taką, która zdaje mi się najbardziej sensowna. No i właśnie nie wymaga żadnych karabinków. Możecie sobie na jednej stronie zrobić kołeczek, bo też widziałem, że robią sobie kołeczki na lince z dziurką, albo dać taki ten guzik, taki kołek, które były kiedyś w tych takich kurtkach z koca. Albo możecie sobie wystrugać kawałek, zrobić dziurkę i nawlec na cięciwę tą właściwą, czyli tutaj w tym przypadku parakord. No jest dużo opcji, możecie pokombinować. Ja się też lubię takimi rzeczami bawić. Czy to jest cięciwa ostateczna? Wydaje mi się, że to jest na pewno rdzeń cięciwy ostatecznej. Może ulec modyfikacji. Też się będziecie o tym dowiadywać, jeżeli coś będę tutaj knuł, albo jeżeli wpadnę na jakiś dodatkowy pomysł. Dobra, wstanę, bo muszę odmierzyć 6 marków.
Ale taki w dotyku chyba trochę jest, taki bardziejszy niż te wszystkie takie tanie. Albo może sobie wkręcam, nie? Usprawiedliwiam to, że wydałem hajs, może niepotrzebnie. Ale o brązowy sznurek generalnie ciężko. Teraz tak. Główna cięciwa, czyli parakord, w naszym wypadku tak będziemy może w tej nomenklaturze operować, ma mieć z tej strony pętlę z 5 supłami po prostu. Trzeba zwrócić tylko uwagę, żeby parakord się nie skręcał. Zrobimy supły, a między nimi zostawimy przerwy, w które będą wchodzić supły, żeby się blokowały, klinowały. Ile zostawiam? Z pół metra. I zrobimy 5 supełków, a resztę zostawimy pętlę. Jak najbliżej, nie? Żeby nie marnować sznurka drugiego jak nieszczęście. O. Dobra, to jest pierwszy. No i odległość z 3-4 cm, bo to ma być na 2-3 takie grubości supełków. Więc zrobimy sobie tu następny. Powiedzmy, trochę więcej zostawimy, żeby... Wariata nie można zaciskać, żeby była jeszcze możliwość regulacji, nie? I wyprostowania. Zrobimy w takich samych odstępach, nie? Mniej więcej, no trochę więcej, jest z 5-6 cm. Myślę, że będzie ok. Trzeba pilnować, żeby tutaj nie był poskręcany, bo później mogą Wam wyskakiwać te supełki. Chodzi o to, żeby one się zaciskały, nie? Na sobie. Fajne, bo to też później się rozblokowuje jednym pociągnięciem. Wiecie, co my robimy ostatnio bardzo często, jak jest właśnie taka pogoda dziadowska, to bierzemy sobie na przykład zapasową plandekę, żeby nie kończyć posiadówy, na przykład jak gdzieś jesteśmy w lesie, chociażby z bądem i sprzęgiem i zaczyna padać czy coś, żeby się nie rozchodzić na przykład do hamaków, to bierzemy sobie zapasową plandekę, nie? To takie coś warto mieć, żeby sobie pyk, pyk, rozwiesić szybko plandekę i macie, wiecie, centrum życiowe wspólne, 5 supełków. Możecie sobie zrobić więcej, jak chcecie mieć więcej. Ale 5 to tak chyba optymalnie, albo może chociaż 4 to powiedziałbym, że minimum. Tak z tego, co rozgarniałem temat. To jest jedno zakończenie głównej cięciwy. A z drugiej strony, na drugim końcu jest tylko supełek, żeby się tam nie rozłaziło. I oczywiście przypalone, tu też jest przypalone. I teraz zróbmy sobie tak. 6 pętelek z tej czarnej. O matulu, słodka, co tu się stanęło? Aha, tu jest główna trytytka, matka wszystkich trytytek. A, bo one są na mniejsze te. O i super, kurczę, to ja szanuję. Teraz co? Weźmiemy sobie żeby było na prusika i na 4 supełki. Powiedziałbym, że 80 cm. Wiecie, że to wszystko troszeczkę na oko, nie? To nie musi być od linii. Odmierzymy sobie, żeby jak będzie wszystko ok, to żeby zrobić wszystkie równo, nie? O. Dobra. To bym powiedział, że dotąd jest ok. Zaznaczę sobie. A jak nie, jak wyjdzie nam za krótkie albo za długie, to sobie skorygujemy wymiar docelowy. Tu analogicznie. Linka musi być płaskie do płaskiego, bo płaskie do płaskiego jest lepsze niż pokręcone. I tu będą 4 supełki na każdej tej lince. I z tym będziemy wiązać prusiki na parakordzie. Też jak chcecie mieć dłuższe, krótsze, nie? Bo chcecie sobie coś niżej powiesić z tej cięciwy, zależy jak śpicie też i tak dalej, to można sobie wolność, nie? W końcu. O, będzie? Będzie, nie? I tu zostaje na prusika. No i super. Czyli wymiar dobry. Ja bym proponował, jeżeli chcecie podobną do tej, którą ja robię, to proponowałbym te sznurki takie pirazy około 80 cm. I robię jeszcze 5 takich i zrobię sobie jedną z tego na środek i zrobię sobie 2 z dwójki. Ale mogą być wszystkie w tym samym kolorze. To mówię, to ja tylko dla swojej wygody też chcę wiedzieć, jak ten będzie na środku, to wiem, że po tej stronie będą 3, po tej stronie będą 3. Przypalmy, żeby to było takie, wiecie, niepopeliniarskie. Bushcrafterzy w Stanach są zakochani w tej bankline numer 36. Smołowanej, nie? Tart bankline. Bo też często mnie pytacie, a co to jest, a gdzie to kupić? U nas kiedyś gdzieś widziałem na eBayu, ale tak naprawdę, jak się dobrze poszuka,
To bankline to nie jest, bo to jest gdzieś tam w Stanach, chyba na Hawajach robione. To się u nas nazywa przędza rybacka. Do naprawy sieci to jest linka. Ona ma tam około milimetra, tylko chyba te, co są u nas, one nie są smołowane, ale jakbyście chcieli koniecznie mieć coś takiego, jak zagraniczni bushcrafterzy używają, to bankline to jest przędza rybacka. Tak to trzeba szukać. Widziałem jakiś taki sklep online z akcesoriami właśnie dla rybaków. To szpulka pół kilo kosztuje 5 dych. Nawet chciałem zamówić na próbę, zobaczyć, pomacać, czym to się różni. Ale strasznie droga przesyłka, bo prawie 3 dychy przesyłka i odpuściłem w sumie. Może kiedyś zamówię. Na oko. Chociaż jak to się mówiła, na oko to chłop w szpitalu umarł. Zdolności manualne, zegarmistrzowskie są do wiązania tego potrzebne. Niska temperatura nie sprzyja, niestety. Ale damy radę jakoś. No. Możecie sobie to zrobić krótsze, dłuższe, nie? Bo to może kogoś wkurzać, że będzie mógł gdzieś tam bimbać to, ale to właśnie po to są plusiki. Wszystkie niepotrzebne te linki możecie sobie odsunąć na bok w stronę drzewa i cześć, nie? I nie musicie ich używać. I jakby co, tak tylko mówię. Rączki pianisty, no co wam będę gadał. To będzie środkowy, czyli no tak. 3. Nacięci już same, nie? 3 i na końcu sobie zrobimy jeszcze z dwójki, tej zwykłej, 2. Przypalam końcówki. I zaraz będziemy wieszać prusiki, wiązać prusiki. Wam pokażę, jak się wiąże prusiki dla tych, którzy nie znają, a warto się nauczyć. To jest bardzo prosty węzeł. Normalnie chodzi, przesuwa się po lince, a jak się go naciągnie i on się zaciśnie, to już wtedy trzyma, nie? Petarda opcja. Jak pierdyknie na przykład właśnie o stoper przy plandece, czy coś się stanie. To wam pokażę, nie będę wam na sucho opowiadał. Raz, do środka. Widzicie? I znowu do środka. 2. To, o. I teraz tylko trzeba, żeby się równo ułożył, nie? Sznurek. Żeby się nie, żeby się nie zrobiło tak, jak tu się zrobiło. Dać? Ciężko tak się pokazuje. Teraz doceniam tych ludzi, którzy uczą robić węzły na YouTubie. Dobra, zacisnę, bo to już rozumiecie. Jak obkręcicie 3 razy zamiast 2, to też się nic nie stanie. Będzie dłuższy ten prosik, nie? Jeździ normalnie, a jak trzeba, to nic go nie ruszy. Dowiążę resztę, co? I pokażę wam już, jak będzie gotowe. To nie jest dla ultralightowców rozwiązanie, nie? To jest troszeczkę bardziej tradycyjne. Mamy tę pierwszą część, czyli tę część z 5 supełkami. I działa to tak. Oplatamy naokoło. I nie pierwszy, tylko na przykład drugi, nie? Zrobimy sobie. I supełek wchodzi między 2 parakordy, nie? Ale nie przeciągamy go na wylot, tylko zostawiamy tak. I jak go tak zostawimy, to on się tutaj tak zaciśnie, że nie ma szans. Czekajcie, przesunę go wam w tą stronę, żebyście na białym go mieli. Chodź, odwróć się. Widzicie? Jeszcze raz. I ten supełek wchodzi między 2 parakordy. Ale nie na przestrzał, tylko go tu zostawiamy z pętelką, nie? Jak się zaciśnie, widzicie, on się tu blokuje między tymi 2. Widać? Mam nadzieję, że widać dobrze. Nie ma szans, żeby on się wysmyknął sam. A jednocześnie, jak chcecie szybko to rozwiązać, to pociągniecie za to i powiązaniem. A tu przyszliśmy z tymi 2 krańcowymi, pomarańczowymi z 2. Ale to mówię, tutaj nie musicie tego robić z parakordu. Ja myślę, że jakbym całość zrobił z tej pomarańczowej 2, to by spoko tak samo dała radę, nie? I teraz musimy przypilnować, żeby ostatni był po tej stronie sznurka. Czekajcie, bo się zaplątałem, bo nie zwinąłem tego na dodatku.
I jak mamy tak, to tu się zablokuje. Przestawię kamerkę. O kurde, 6400. To już Wam chyba nie pokażę tych dwóch ustawień plantek, ale to zrobię oddzielny film o Adirondaku i o tym zmodyfikowanym pługu. Trochę lepiej się jest zasłoniętym od wiatru, no i można odbity mały ogieniek, jak ktoś niespecjalnie pęka na temat swojej plandeki, to też można. O, tam cały czas trzyma, super. Tu sobie zwinąłem trochę ten naddatek, bo mnie wkurzał. O, i mamy dwa prosiki po obu stronach drzewo, ostatni i przedostatni. I ten sobie, żeby nie wyszedł z kadru. Ok, ten się tu już blokuje i można sobie, chodź za daleko. O. Można sobie to zablokować. O. W ten sposób. To wy kombinujecie sobie, bo to nie jest nic trudnego, nie? No przecież jakby to było coś trudnego, to ja bym tego nie zrobił, ej. Wiecie, o co chodzi, nie? No. O i to się też jest ten quick release, że tak powiem. Ale można też to pewnie zrobić, o tak, jak tam, czyli robimy sobie to. Przekładamy tu, ale nie w całości. I wiem, że... O kurde, to już jest fest. Chodź tu z tej strony. No, no tak, i tutaj ciągniemy i też jest... I żadnego karabinka, nic. Ja Wam jeszcze podlinkuję film w opisie tego gościa, od którego to spapukowałem. Tutaj można zrobić, po amerykańsku się nazywa trackers hitcha, nie? I tą blokadkę taką. I to jest spoko. I ten węzeł też Wam pokażemy z Bondem, jak będziemy robić o węzłach film. Można sobie tu przełożyć parakord. I jeszcze spróbować to... O! No kurde. Jest sztywniutko. Tutaj też to powinno zadziałać. A, bo przeplotłem 2 razy, dobra. Ale można zrobić na raz i też będzie się trzymać, nie? Jedno drzewo. Drugie drzewo. No tu wiszą te prosiki, nie? Widzicie środkowy? Właśnie o to mi chodziło. 3 prosiki na jedną stronę. Tu jest środkowy, widoczny i będzie się odbijało światło, jak się poświeci na niego latarką. I tu są 3 prosiki następne. Poluzowały się trochę. O. I można sobie na przykład zostawić po 2 prosiki tu, a na tym i tym, czyli na ostatnich puścić na przykład rogi plandeki. No zależy, jakie też rozstawienie tam preferujecie, jakie chcecie sobie aktualnie rozstawić, ale uważam, że jest to naprawdę najbardziej uniwersalne rozwiązanie i załatwi wszystkie tematy. Hamak, glebę, pałatkę, bo też można ją podwiesić, moskitierę z podłogą, namiot rozstawiany na kijkach trekkingowych, który zazwyczaj chyba mają pętelki na zewnątrz, więc do wyboru, do koloru. Faktycznie, cięciwa ostateczna. I tu jest założony o tą linkę. Ale to jest... Kurde, no blacha. Między supełkami są 2 parakordy. Jak wejdzie supełek między supełki, to jest nie do... A jednocześnie mówię, tu jest, jak to się mówi, quick deployment. Myślę, że tylko pociąga i wszystko się luzuje i rozwiązuje i spada. Jakby czas naglił. I co myślicie? Petarda, nie? Cięciwa ostateczna. Można pokombinować. Ja podejrzewam, że to jest wersja wyjściowa, że tu jeszcze coś się będzie zmieniać, ale na pewno będę jej używał, na pewno ją będziecie widzieć. A jak wpadnę na jakieś dodatkowe ulepszenia, to też będziecie się dowiadywać na bieżąco, nie? Tak czy siak, nie waży to wiele. Dziewczyna sobie poradzi, chłopak sobie poradzi, mały, duży, nie? Słaby, silny, każdy sobie poradzi. Mega. To jest nie tylko wieszanie daszka, nie? Bo tu jest jeszcze możliwość zawieszenia całkiem sporo ekwipunku, plus lampkę i tak dalej, więc mega mi się podoba ten pomysł, będę używał, cieszę się, że sobie ją w końcu zrobiłem i sobie ją sprawdziłem, nie? I Wam też polecam, rozważcie, naprawdę wydaje mi się, że warto. Jak zmienię zdanie, to też się będziecie dowiadywać, bo czasem tak to bywa. I to by było na tyle, szanowni Państwo. Fajnie, od czasu do czasu fajnie się pobawić sznurkami, a poza tym to jest po pierwsze samoróbka, więc daje satysfakcję. Po drugie,
ma duże pole do popisu, do modyfikacji, kombinacji, jest wielofunkcyjna, co mi się też bardzo podoba. Wzbudza pomysłowość, nie? Coś takiego. A może by tu jeszcze coś tutaj stuningować? Rozpalam ognicho, muszę się ugrzać. A wy bawcie się dobrze ze sznurkami. Tak jak Bondo dobrze, to się nie będziecie bawić ze sznurkami, ale żebyście się bawili chociaż w połowie tak dobrze, jak Bondo się bawi, jak dostanie kawałek sznurka. A niedługo na pewno pojawi się film o takich najpotrzebniejszych węzłach, bo to się przydaje po prostu. Jak nie macie co robić czy coś, to też sobie warto poćwiczyć. Nie, żeby te paluchy później robiły to same, jak jest zimno, cimno czy coś, bo to na początku to tak idzie niezdarnie, a później to już samo się robi tak naprawdę. A tych węzłów nie ma wcale tak wiele, bo tak naprawdę jak to się używa, to jest kilka dosłownie. I te nagramy, bo nie będziemy jakichś robić fikuśnych, coś tam, bo to moja bajka to nie jest. Żegnam się, bo się rozgadałem i karta się skończyła. Do zobaczenia, szacuneczek. Trzymajcie się wciąż ciepło i trzymajcie się trochę suszej, bo tak jest, kurde, jakoś moist.